Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Rosja zrzuciła 1,5-tonową bombę na miasto, które okupuje. Spółki królów krabowych znacjonalizowane. Według mieszkańców Orenburga władza nie radzi sobie z powodzią. Fala kulminacyjna powodzi dociera do kolejnych miejscowości. Belgia wszczęła śledztwo w sprawie przekupstwa europejskich parlamentarzystów przez Rosję. Gwałtowny spadek importu w marcu. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Jak widzicie, wrócił opalony, oświetlony bardzo dobrze. Możemy zaczynać nowy tydzień. To zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy od informacji z giełdy moskiewskiej oraz giełdy surowcowej, jak obecnie sytuacja wygląda. I w tym momencie, słuchajcie, sytuacja jest bez większych zmian w porównaniu z zeszłym tygodniem. Tutaj w sobotę już Rosjanie otwierali szampana i co niektórzy do południa w niedzielę dosyć mocno byli zadumani, natomiast ten poniedziałek nie przyniósł takich wzrostów. Tutaj za moment będziemy mówić, że sporo analityków zachodnich też dało się złapać i spodziewali się w poniedziałek dosyć dużych wzrostów, jeżeli chodzi o ropę i spadków na giełdach. My w tym momencie tego nie widzimy, wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o Brent, to Brent zszedł poniżej 90. Urals to jeszcze z zeszłego tygodnia ma zwyżkę, natomiast jutro będzie zniżka. Jeżeli chodzi o waluty, no to są jakieś takie symboliczne zmiany jeszcze z piątku. Tutaj nie ma jakiejś różnicy. Jeżeli chodzi o gaz, to ten gaz też bez jakichś większych szaleństw, to są okolice 30 euro za megawattogodzinę. Co jeszcze można powiedzieć? No wszyscy, tak jak mówię, spodziewali się wzrostów na ropie naftowej, duże nadzieje związane z tym, co się działo w Iranie. Jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego live'a, jest możliwość, mówiłem, że większość tego efektu już jest w cenach. Ten atak, że tak powiem, jest odbierany przez rynki jako deeskalacja, albo może inaczej, to co się wydarzyło po ataku, czyli wypowiedź Stanów Zjednoczonych o braku udziału w odwecie, wypowiedź też ze strony państwa w Palestynie, że tego odwetu nie będzie. Tak jest, zapraszamy na wczorajszego live'a. Jeżeli siedzicie w pracy i leci wam w tle, no to wczorajszy live, wczorajszy chiński ekonomiczny przegląd, sobota wywiad, co dzieje się w Niemczech i sobotni poranek Global. Na wszystkie weekendowe filmy serdecznie zapraszamy, a w tym momencie wydaje mi się, że możemy już przejść do shortów, chyba że chcesz coś dodać. Nie, możemy przejść. Niemcy szacują, że zmniejszenie zależności od Chin zajmie im dziesięciolecia. Według dyrektora finansowego Siemensa łańcuchy produkcyjne z udziałem Chin buduje się od pół wieku i nie da się ich zmienić w pół roku czy rok. Berlin wzywał do zmniejszenia zależności od Pekinu bez zrywania z nimi stosunków. Ja już słyszałem te zdania. No właśnie, nie wiem, czy tak samo masz to déjà vu co ja, że mam straszne déjà vu odnośnie Nord Streamu. Tak? Tak, że się nie da, że to będzie dekady, dziesięciolecia i to nie jest szybki proces. To uzależnienie co prawda jest duże, ale nie z naszej winy i trzeba tak dalej, odchodzić, i tak dalej. Nie zrywając stopniowo. Ktoś wziął kalkę, po prostu to przepisał. Zmienił tutaj nazwę Rosja na Chiny, tak, i znowuż duże korporacje, tak, widzimy, że te korporacje mają jakiś wewnętrzny, mentalny problem i te wybory są jakieś chyba fatalne, jeżeli chodzi o ostatnią politykę Niemiec, a my tutaj wracamy do tej ropy. Analitycy Bloomberga poinformowali, że cena ropy może gwałtownie wzrosnąć wraz z otwarciem notowań w kontekście irańskich ataków. No i mówiliśmy właśnie we wczorajszym live'ie, że tak, Dziki Wschód, że tak się nie stanie, no i tak się nie stało, a więc
1-0 dla nas w stosunku to już kolejny w stosunku do analityków Bloomberga. Na pustą bramkę tam jest do Bloomberga ostatnio. No trochę na pustą, tak. No. Ale wiesz co, oni wieczorem to mówili, więc to już powinni wiedzieć, co mówią. Tak, no ale widać nie. Izba Reprezentantów w tym tygodniu rozważy udzielenie pomocy, powiedział szef Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, republikański kongresmen Mike Turner, wyraził pewność, że pakiet zostanie przyjęty przeważającą większością głosów. Tylko tu, Paweł, nie napisałeś pomocy komu? Bo jest, że udzieli pomocy, ale komu? Ukrainie? Udzieli pomocy Ukrainie. Okej, tak. Dobra. I Izraelowi, tak, ma być ten wspólny pakiet. Tu masz drugą część. Przywódca większości w Senacie Chuck Schumer powiedział, że prezydent Joe Biden i przywódcy kongresu osiągnęli konsensus w sprawie pomocy zarówno dla Izraela, jak i Ukrainy. No to zobaczymy, jak będzie. Ja trzymam kciuki, gdyż cała sytuacja i cała ta depresja nachodząca na Polskę i Europę to jest te od pół roku wstrzymywanie pomocy Ukrainie ze strony Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że będzie tego koniec i jednak... No tu są też wypowiedzi ze strony niektórych tych działaczy GOP-u, które podważają to. No natomiast wydaje się, że po wczorajszych tych porannych apelach republikanów, że trzeba koniecznie szybko już w poniedziałek uchwalić jakąś specjalną ustawę dla Izraela, no przyszło wieczorem pewne opanowanie po też spotkaniu G7 krajów i widać, że administracja chce to przepchnąć razem z tą pomocą dla Ukrainy i jakaś szansa jest. Zobaczymy, jak do tego podejdzie Trump, bo tutaj myślę, że jego rola jest duża, no i on wyznaczy, czy pomagamy w tym momencie, czy to mu inaczej, czy to mu zaszkodzi, czy to mu pomoże, jeżeli chodzi o wybory, bo tutaj może się okazać, że zbyt długie blokowanie, szczególnie pomocy dla Izraela, w przyszłości może zaszkodzić Trumpowi. No tak, natomiast ja widziałem jakiś tam plan głosowań kongresu i było coś o lodówkach, było coś o zmywarkach, było coś o klimatyzatorach, tak podpunkty rozpisane, żeby widać było, że dużo. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dopóki nie jest uchwalone, to ja jakoś temu Mike'owi Johnsonowi nie wierzę, że to pójdzie. Natomiast minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, powiedział, że zwraca się do zachodnich partnerów o dzierżawę systemów obrony powietrznej Patriot. Program ten nie został jeszcze zatwierdzony. No tak, mamy w tym momencie też informację, że 2 systemy są transferowane na Ukrainę, tutaj łącznie z tym IRIS-T, mamy też informację, że ten IRIS-T ostatnio zniszczony, co Rosjanie się chwalili, to prawdopodobnie makieta, wszystko na to wskazuje. No zobaczymy, tak, widzimy cały czas, że jeżeli chodzi o ten front, Ukraina potrzebuje dosyć szybko, dosyć dużej pomocy, a Rosjanie w tym roku chcą przeprowadzić kolejną ofensywę, tym razem twierdzą, że będzie zwycięska, mają ku temu możliwości cały czas, natomiast jeżeli chodzi o Zachód, no tutaj cały czas ta pomoc jest taka dawkowana. No to co, kubeczki? Tak, kubeczki. A jeszcze, bo ty już masz koniec, bo ja jeszcze mam tutaj wiadomości. O koncern Rheinmetall? O to? Bo teraz sobie odświeżyłem. Koncern Rheinmetall rozpoczął produkcję broni na Ukrainie i z niemieckich komponentów. Tak powiedział dyrektor generalny Ukroboronprom niemieckiego Smetanina. Okay. Tak, a mamy też informację, słuchajcie, że wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Aleksander Kornienko powiedział, że prezydent Władimir Zełenski w ciągu 2 tygodni podpisze nową ustawę mobilizacyjną, a więc wydaje się, że tutaj już nie będzie żadnych przeciwwskazań. Dosyć długi proces uchwalania tej ustawy, no też, który w pewien sposób kładzie się cieniem na
władzach Ukrainy. Mhm. Natomiast też można zrozumieć, dlaczego oni się tutaj wahali. No niemniej w momencie, kiedy prowadzi się taką wojnę obronną, no niedobrze takie rzeczy przedłużać. Okej, to wrzucasz pierwszy człon hasła, czy może ja? To tym razem ty, zamienimy się. Zielony. Zielony. Będzie prosto wymyśleć drugi człon, a ja przechodzę do dłuższych tematów. Słuchajcie, kwestia tego, że Rosjanie nie trafiają w to, co mają trafić, to już omawiane, więc w ramach rozgrzewki zrzucili 1,5-tonową bombę na miasto, które okupują. Rosyjskie samoloty w drodze na Ukrainę nadal zrzucają bomby na tereny Ale swoje. wiesz co, dodaj, że to nie jest pierwszy raz, tak? Bo to No tak jest powiedziałem. z kolei. Powiedziałem. Na tereny swoje lub okupowane. Tym razem najcięższa bomba szybująca w arsenale rosyjskich sił powietrznych FAB 1500 o wadze 1,5 tony spadła na sklep w mieście Jenakiewo w okupowanym obwodzie donieckim. Bomba po przebiciu dachu zniszczyła połowę sklepu. Na szczęście nie dość, że trafili źle, to jeszcze okazało się, że bomba była niewypałem. Gdyby eksplodowała, zniszczenia byłyby nieproporcjonalnie większe. W miejscu katastrofy powstałby krater o średnicy około 20 metrów i głębokości 6 metrów. Jedna taka bomba niszczy kilka budynków, wypowiedział się jeden z ekspertów ukraińskich. Rosja zaczęła w zeszłym roku przekształcać jeszcze radzieckie bomby w bomby szybujące, dodając im rozkładane skrzydła i system nawigacji satelitarnej. Samoloty mogą je zrzucać czy wypuszczać z odległości 60-70 km od linii frontu, po czym pociski lecą do celu. Zdaniem analityków z grupy Deep State bliskiej Ministerstwu Obrony Ukrainy i ukraińskiego personelu wojskowego, SBU praktycznie nie ma możliwości skutecznego przeciwdziałania bombom szybującym. Są bardzo proste w naturze, nie można ich zakłócić, nie można się przed nimi ukryć. Jedynym sposobem jest zestrzelenie bombowca niosącego taką bombę, powiedział minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba. No dobrze, że z celnością ich i z dolatywaniem do celu jest troszeczkę gorzej, no i powtarzają się sytuacje, że zrzucają na własne lub okupowane przez nich tereny. No tak jak mówię, nie pierwszy raz. Widać, że tutaj jeżeli chodzi o celność, to nie jest najlepiej. Natomiast to też wynika z dosyć intensywnego używania lotnictwa przez tą stronę rosyjską. Tak jak mówiłem, przygotowują się po pierwsze do 9 maja i jakiegoś sukcesu. Zobaczymy, czy się uda tutaj zdobyć jakieś miejscowości. No i do ofensywy, która prawdopodobnie nastąpi w czerwcu, tak? To różnie się podaje, natomiast tą ofensywa jest szykowana, zobaczymy jaka jej skala będzie, no bo tutaj mamy takie szumne zapowiedzi, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, czyli zdobycie Charkowa, dotarcie nad Dniepr, zagarnięcie całej wschodniej Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. No bardzo takie ambitne, natomiast czy Rosjanie się na to zdecydują? Wydaje mi się, że ograniczą tą ofensywę ze względów właśnie na Putina, ma taką tendencję do ograniczania troszeczkę tych zapędów wojskowych. W sumie to się potem odbija trochę czkawką Rosjanom, no i dobrze. Natomiast my sobie, słuchajcie, przejdziemy do bardzo ciekawej informacji. Wieczorem zrobimy prawdopodobnie program na ten temat, ale troszeczkę na temat że tak powiem, innego schematu. Natomiast teraz mamy informację na temat ważny, bo chodzi w tym momencie o miliardy dolarów, czyli spółki królów krabów zostały właśnie znacjonalizowane już oficjalnie. Na wniosek prokuratury generalnej 8 dalekowschodnich spółek rybackich stało się własnością Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem. Te spółki były związane z tak zwanymi królami krabów, Olegiem Kanem, Dmitrijem
Dremliugą i Dmitrijem Paszowem. Pod koniec marca sąd arbitrażowy terytorium primorskiego uwzględnił jedno z 2 roszczeń prokuratury generalnej przeciwko 45 dalekowschodnim przedsiębiorstwom rybackim na kwotę, słuchajcie, 360 miliardów rubli. Zdecydował tym samym o przeniesieniu na własność państwa 8 organizacji rybackich i 1 taksówkowego. No tutaj jest kwestia jeszcze następnych. Będzie rozprawa 17 kwietnia, więc za 2 dni, no i będą następne prawdopodobnie nacjonalizowane. Wśród oskarżonych znaleźli się najwięksi poławiacze krabów i owoców morza na Dalekim Wschodzie, tak zwani królowie krabów, właśnie przywoływany Dremliuga, Kan i Paszow. Zdaniem organu nadzoru kraby i inne zasoby biologiczne odławiano w ramach kwot połowów i sprzedawano za granicę bez odpowiedniego pozwolenia. Znaczy kiedyś tego pozwolenia nie trzeba było, tudzież panowie twierdzą, że takie pozwolenie mieli, prokuratura twierdzi, że coś innego, czyli że tak naprawdę połowy na miliardy dolarów odbywały się bez pozwolenia. No dziwna sytuacja. Natomiast wskazuje się, że zyski tutaj o zgrozo przelewano na konta w zagranicznych bankach. To drugie roszczenie, które już jest na mniejszą kwotę, około 18 miliardów rubli, zostanie, tak jak mówiłem, rozpatrzone 17 kwietnia. Przypomnijmy, że w 2020 roku Kan został aresztowany zaocznie, ponieważ przebywał za granicą już, w związku z morderstwem innego biznesmena rybackiego Waleriego Pidienki w październiku 2010 roku. 2 lata wcześniej opuścił Rosję. Później król krabów został oskarżony o kolejne 4 artykuły kodeksu karnego, jak to w Rosji bywa, w tym o przemyt oraz uchylanie się od ceł i podatków. W marcu obrona biznesmena przekazała sądowi akt zgonu króla krabów, jednak organ nadzorczy uznał to za inscenizację. No i w sumie nie wiemy, czy żyje, czy nie żyje, bo się nie odzywa, więc może nie żyje. No, od kwietnia się nie odezwał, tak. Okej. Więc prokuratora twierdzi, że żyje, ale żadnych dowodów też nie przedstawiła, że żyje, natomiast no, akt zgonu jest. Z kolei będą szukać, mimo wszystko, będą go szukać. Będą go szukać, tak. Z kolei Dremliuga, no tutaj jest poważny zarzut, bo jest obywatelem Ukrainy i mieszka za granicą. Według prokuratury generalnej do niedawna prowadził interesy w Rosji i wyciągał znowuż o zgrozo pieniądze z rosyjskiego kraju. W 2010 również Dremliuga został oskarżony w kilku sprawach karnych, po czym opuścił Rosję. To też była taka ciekawa sytuacja, no bo sobie mógł tak po prostu wyjechać z tej Rosji pomimo spraw karnych, które się wtedy toczyły. Pod koniec 2023 roku skonfiskowano jego majątek o wartości 4,3 miliarda rubli oraz wiele nieruchomości. Tu nie jest znana kwota tych nieruchomości, nie została wyceniona do końca. Natomiast trzeci, ten król krabowy, czyli Paszow, właściciel firmy rybackiej Moneron, w 2022 roku został skazany na 4,5 roku więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze w sprawie przemytu żywych krabów. Tak? A więc on jak gdyby jako jedyny jest w Rosji, no bo siedzi w kolonii karnej. Natomiast na ławie oskarżonych znajduje się obecnie kilkadziesiąt osób oraz 45 spółek, których prokuratura żąda przejęcia i nacjonalizacji. Słuchajcie, no tam ten majątek szacuje się na więcej niż prokuratura tutaj podaje. No zobaczymy, co się uda przejąć, no i zobaczymy też, ile to jest warte. Co ciekawe, te firmy jeszcze w październiku, pomimo tych oskarżeń, wygrały przynajmniej część tych aukcji połowowych, a więc też w ogóle taka dziwna sytuacja. Tutaj sporo firm jest, że tak powiem, zarejestrowane
na inne podmioty czy na inne osoby fizyczne, natomiast no tutaj się wskazuje, że te osoby, czyli ci królowie krabów, w jakiś sposób mają powiązania, bo często nie zasiadają bezpośrednio w zarządach tych spółek. Tak jest. I jak część z widzów może pamięta, może nie pamięta, opowiadaliśmy o strzelaninie królów jajecznych. Teraz mamy morderstwa królów krabowych. Rosja jest niesamowitym krajem. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, a chcecie dowiadywać się takich ciekawostek, żeby móc opowiedzieć je wśród znajomych z pracy czy w domu, to możecie nacisnąć klawisz subskrypcja pod tym materiałem. Codziennie o 9 podajemy ciekawe informacje. No i możemy przejść do kolejnej, bo wydaje mi się, że to Was też zainteresuje. Według mieszkańców Orenburga władza nie radzi sobie z powodzią. Według nich przedstawiciele ministerstwa zajmują się wyłącznie kręceniem historii do pięknego obrazu w telewizji i mamy wypowiedzi poszkodowanych. Nie spałem od 7 dni, a Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych nic nie robi. Siedzą tam i jedzą ciasta. A tu w telewizji są piękne zdjęcia pokazujące, że służby działają. I ja może w tym momencie bym puścił Wam takie piękne, majestatyczne zdjęcia, obraz filmowy, taki bardzo patriotyczny, spójrzcie na to. Ta flaga tak wisi dumnie, nie ma żywego ducha, woda po dachy, ale jest flaga. Następny cytat mam, Ale poczekaj, jeszcze wróćmy do flagi, taką krótką dywagację, jak obstawiasz ci, co przepływali, powiesili tą flagę? Żeby ładnie wyglądało. Ten, który, tak, żeby ładnie wyglądało, czy ten, który, że tak powiem, był właścicielem i utonął. To tak ostatnim ruchem, wiesz. I zawiesił, tak. Tak. To wtedy to by była piękna historia. Natomiast chyba historie nie są takie piękne, gdyż mam kolejny cytat. Oni tu nie powiem, co dalej, nie działają. Nie przeszkadzają ludziom. Wyprowadzimy wszystkich was do piekła widłami, powiedziała jedna z ofiar. Inny mieszkaniec Orenburga powiedział, że zwrócił się do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych o pomoc mieszkańcom, którzy pozostali w strefie zalewowej i potrzebowali ratunku. Rozmawialiśmy także o osobach niepełnosprawnych. Mówię im, tam czekają ludzie, a on patrzy mi w oczy i się śmieje. Mówi, nic, poczekają. To ja mówię, tam leży mężczyzna i czeka 24 godziny. Weź jego numer telefonu i idź mu pomóż. A on stoi i się śmieje, narzekał mężczyzna. Według niego mieszkańcy próbują samodzielnie ewakuować osoby pozostałe w strefie zalewowej, ale i tu Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych uniemożliwia. Łodzi nie możemy przewieźć, blokują drogę. Mieszkaniec mówi do służb, zabierz samochód, a służby i przedstawiciele rządu mówią, nie możecie pójść, mam zadanie zablokować. Więc zostawiają chyba samych sobie tych ludzi, którzy tam są w tych terenach zalewowych. Frustracja wylewa się też z bogatszych biznesmenów regionu. I tu mam kolejny cytat. Nie mogę mieć 2 zezwoleń na pobyt, czyli chyba chodzi o meldunki, ale nikt mi nie zabronił mieć 2 domów, 3 i 5. Zarobiłem te pieniądze sam, te domy sam zbudowałem, a tym, co zbudowałem, tylko napędzałem gospodarkę regionu. Płacę wszystkie podatki. Teraz mi mówią, że jeśli nie jestem zameldowany, jestem nikim. I straciłem wszystko w całym swoim życiu. Całe życie pracowałem, a teraz straciłem wszystko. No, tak opisał jeden z biznesmenów. Inny z obecnych krzyczał, za 20 000 rubli nie da się wyremontować domu. No i tak, no bo przypominam, że 20 000 rubli to jest troszeczkę ponad 1000 złotych, o ile dobrze pamiętam, więc no, ciężko będzie remontować cały dom. Wcześniej rząd... Dadzą radę.
No, wiesz, ten tam od flagi to może dużo nie będzie potrzebował. Wcześniej rząd obwodu Orenburga poinformował, że otrzymał ponad 268 tysięcy wniosków o płatność w związku z powodzią. Spośród nich prawie 214 tysięcy dotyczy udzielenia jednorazowej pomocy finansowej, czyli tych 20 tysięcy rubli na osobę. Do tego do teraz otrzymało je tylko 5600 mieszkańców Orenburga i to jest łączna kwota 113 milionów rubli, czyli no troszeczkę ponad $1 milion, jakby to przeliczyć. Złożono też ponad 52 tysiące wniosków o pomoc finansową w związku z utratą istotnego mienia, czyli domy, gospodarstwa, ziemia, nie wiem czy samochody się w to też wliczają, natomiast no ponad 50 tysięcy takich wniosków. Ich wartość waha się od 50 do 100 tysięcy rubli na osobę w zależności od wielkości szkód. Obecnie płatności te otrzymały zaledwie 32 osoby. Więc no wygląda to jak wygląda, a ty, Paweł, masz jeszcze więcej złych wieści dla Rosjan. Tak, tutaj bardzo słuszna uwaga pani Oli, że w 97 u nas pomagało wojsko, a tam wojska już nie ma. Tak. No i to faktycznie. W tym momencie wojsko jest w innym kraju, natomiast pozostali no, bronią tutaj reżimu, a więc no, nie można wysyłać tutaj na powódź, natomiast no, oczywiście w normalnej sytuacji pewnie to wojsko powinno działać i pomagać ludności. No widać, że sytuacja przerosła tutaj te regionalne władze, a przede wszystkim te federalne, no bo tutaj trzeba, regionalne sobie nie poradzą, tak, bez pomocy tutaj rządu federalnego. Zwłaszcza, że w tym regionie to jest od dziesięcioleci największa powódź, a być może, bo to ciągle rośnie. To jest największa powódź stulecia, jeżeli chodzi o XXI wiek, tak, trzeba sobie to powiedzieć. Na pewno największa powódź Rosji, tak, czy Związku Sowieckiego, no to możemy dyskutować, tak, bo tutaj też były wcześniej różnego rodzaju te żywioły, natomiast to nie jest koniec, bo my mówiliśmy do tej pory o Orenburgu, natomiast fala kulminacyjna powodzi dociera do kolejnych miejscowości, no i tutaj gubernator Kurganu wezwał mieszkańców do ewakuacji. Gubernator obwodu Kurgan w niedzielę tutaj powiedział na swoim kanale telegramowym na temat właśnie ewakuacji: musimy wyjechać przed zmrokiem, spakuj bliskich, dokumenty, kosztowności i wyjdź wcześniej. W nocy sytuacja może się gwałtownie zmienić w negatywnym kierunku i może nie być czasu na reakcję, tak napisał na swoim kanale telegramowym. W tym momencie, słuchajcie, ta powódź właśnie zbliża się do Kurganu. Przypomnijmy, że sam Kurgan to jest w miarę też duże miasto, bo to jest ponad 310 tysięcy mieszkańców, a z tymi okolicznymi miejscowościami będzie 500 tysięcy. W niedzielę w popołudniu poziom wody w Tobolu, no bo to nie jest tak, że tylko ten Ural wylewa, ale również te pozostałe rzeki. W Tobolu ten poziom wzrósł w ciągu 2 godzin o 25 cm, ponad 5 metrów w tym momencie. I tutaj się szacuje, słuchajcie, że ta rzeka przepływająca przez miasto może sięgnąć nawet do 11 metrów, a więc dosyć duże wzrosty są przewidywane. W piątek przypomnijmy, że władze Orenburga liczącego ponad 500 tysięcy mieszkańców wezwały mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji z powodu szybko podnoszącego się poziomu. Tutaj w sobotę ta woda przekroczyła niebezpieczne granice, no i słuchajcie, wynosiła 12 metrów. Tak? W niedzielę lokalne władze poinformowały że do godziny 15 czasu lokalnego poziom wody właśnie w Uralu w pobliżu Orenburga nieznacznie spadł, no ale to jest spadek o mniej więcej 20 centymetrów i nadal utrzymuje się na niebezpiecznym poziomie.
Według opublikowanych, i to jest z soboty dane, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, w obwodzie Kurgan, Orenburg ewakuowano ponad 20 000 osób, ale właśnie to chyba nie do końca są pełne dane. Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że w Orenburgu sytuacja powodziowa zostaje napięta. Kolejne tutaj wsie są ewakuowane, w obwodzie również Tiumen, gdzie szczyt powodzi na rzece Tobol i Ishim, bo to jeszcze następna rzeka dochodzi, właśnie Ishim, spodziewany jest, słuchajcie, dopiero 23 kwietnia, a już ta ewakuacja się rozpoczęła, ponieważ wydaje się, że tam, jeżeli chodzi o ten obwód, no ta powódź raczej na pewno zaleje kilkanaście wiosek. Na Ishim lud znajduje się już w mieście i w górze rzeki, w rejonie stacji pomiarowej we wsi Ilinka. To jest gdzieś mniej więcej na granicy z Kazachstanem. W nadchodzących godzinach spodziewany jest tutaj wzrost niekorzystnej wody do poziomu 8 metrów, a tak jak mówię, 8 metrów teraz, a za tydzień będzie kilkanaście prawdopodobnie. Jak poinformowało Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnej, ewakuowano także ludność w obwodzie tomskim, a więc następny, słuchajcie, obwód. Tutaj mamy też informację, że w Kazachstanie również występuje powódź, chociaż tam mamy jak gdyby mniejszą skalę. W sumie od początku powodzi w Federacji Rosyjskiej ewakuowano, słuchajcie, już ponad 100 000 osób, dokładnie 107 000 osób i to cały czas rośnie, więc można powiedzieć, że chyba 107 000 osób, no to jedna z większych klęsk żywiołowych, które nawiedziła Rosję chyba od w ogóle Ale początku te 100 coś istnienia. to nie dotyczy Kazachstanu? Bo to Nie. chyba... Aha, dobra, Nie. bo tu od początku. Dobra. Nie wspomniałeś o jednej rzeczy ważnej. W tym mieście Kurgan znajduje się fabryka wozów. Tak, piechoty. PWP. Tak. I to jest bardzo ważny zakład dla Rosjan. I słuchajcie, i wygląda to tak, bo mam mapkę. Na niebiesko są te tereny zagrożone zalaniem, no i tu mamy mniej więcej w tym kwadraciku informacje, gdzie się te zakłady znajdują, o ile dobrze widziałem. No i sytuacja jest nieciekawa, bo nawet jeżeli nie zaleje samego zakładu, ja widziałem, że tam wały i tak dalej budują, żeby zakładu nie zalano. No, takie z piasku tam, no. Tak, no to wszelkie drogi dojazdowe no, będą zalane, a później najpewniej zniszczone, więc to też będzie uniemożliwiać logistykę, tak jak było w którymś z tych miast w Orsku chyba, z rafinerią, nie? Że teoretycznie rafineria sama w sobie chyba zalana nie była, natomiast drogi dojazdowe. Tak, znaczy były w stopniu, tak? Natomiast no, problem był taki, że nie można było nic do tej rafinerii dowieźć i wywieźć, no więc jakby, no nie dało się produkować, no bo nie mógł odebrać tego towaru. Tak, więc to też jest jakiś rodzaj obsuwy w produkcji tych sprzętów, no i bardzo dobrze. No, a jeżeli chodzi o produkcję, to ona ma się nie najlepiej, tak, akurat te wozy bojowe i zarówno remonty, sytuacja w czołgach jest ciut lepsza, natomiast jeżeli chodzi o wozy bojowe, no to jest zła, no i to na pewno nie poprawi i tu trzeba się liczyć z jakimś dodatkowym opóźnieniem kilkumiesięcznym, bo nawet tak jak mówiłeś, jeżeli fabryka w miarę przetrwa bezpiecznie, czy tam te kluczowe elementy zostaną też wywiezione, no to odtworzenie... Ale na przykład pracownicy, którym zalało te domy, tragedie życiowe, nie? No to wszystko będzie wpływało na to. To będzie wszystko wpływało, tak, no i tu trudno stwierdzić. Rosjanie oczywiście po 2 tygodniach stwierdzą, że wszystko działa i zostało przywrócone do działania, natomiast no, wydajność tego będzie przez przynajmniej pół roku dosyć mizerna. Tak jest. Teraz przejdziemy do kolejnego materiału, jeżeli chodzi o wpływanie na życie. Tak, piszecie, że szczury zjadły wały. Tak, szczury, tak.
Korupcyjne szczury. Korupcyjne. Belgia wszczęła śledztwo w sprawie przekupstwa europejskich parlamentarzystów przez Rosję. I mamy już potwierdzenie, Rosja płaciła parlamentarzystom za szerzenie kremlowskiej propagandy i próbowania pozyskiwania więcej sojuszników do legislatury Unii Europejskiej w wyborach zaplanowanych na czerwiec. Fakty dotyczące ingerencji zostały ujawnione przez belgijski wywiad, a prokuratura wszczęła śledztwo, powiedział premier Belgii Alexandre de Croo. Moskwa stara się podważyć poparcie dla Ukrainy w Europie, powiedział. Belgijskie służby wywiadowcze potwierdziły istnienie prorosyjskich siatek ingerencji działających w wielu krajach europejskich, w tym w Belgii. Według naszego wywiadu cel Moskwy jest bardzo jasny. Ma pomóc w wyborze większej liczby prorosyjskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego i wzmocnić prorosyjską narrację w tej instytucji. To jest absolutnie jasne. Działania Moskwy zostały ujawnione w wyniku operacji czeskich służb wywiadowczych, które zidentyfikowały działający w Pradze zespół rosyjski propagandowy Voice of Europe. Brał udział w operacji szerzenia wpływów rosyjskich, które zostały przeprowadzone w 6 krajach europejskich. Jednym z przywódców operacji był były ukraiński polityk Wiktor Medvedczuk, ojciec chrzestny Władimira Putina. Został aresztowany na Ukrainie w kwietniu 2022 roku pod zarzutem zdrady stanu, a następnie przeniesiony do Moskwy w zamian za jeńców wojennych. Według Der Spiegel Głos Europy odegrał ważną rolę w finansowaniu kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przede wszystkim partie skrajnie prawicowe i tu byli politycy z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Węgier, no i oczywiście skąd? Z Polski. Otrzymywali pieniądze albo podczas spotkań w Pradze, albo w kryptowalucie. Czeskie śledztwo wykazało, że Moskwa kontaktowała się z członkami Parlamentu Europejskiego i płaciła im, aby forsowali tam rosyjski program. Osłabienie europejskiego wsparcia dla Ukrainy służy interesom Rosji na froncie. Taki jest prawdziwy cel ujawnionych w ostatnich tygodniach działania. Politico przeanalizowało 50 filmów zamieszczonych na kanale YouTube Voice of Europe. Okazało się, że w transmisjach źródłowych wzięło udział 16 posłów do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy z partii prawicowych lub skrajnie prawicowych, wszyscy o stanowisku antyukraińskim i prorosyjskim. To jest wojna cywilizacyjna i mamy nadzieję, że cywilizacja na Ukrainie przegra. Tak powiedział skrajnie prawicowy holenderski polityk Marcel de Graaf podczas programu organizowanego przez Voice of Europe w studiu telewizyjnym Parlamentu Europejskiego w październiku 2023 roku. Kolejny uczestnik rozmowy, skrajnie prawicowy polityk z Niemiec, Maksymilian Krah, stwierdził, Ukraina powinna stać się zdemilitaryzowaną strefą buforową. Władimir Putin także mówił o konieczności utworzenia strefy buforowej, o tym na pewno pamiętacie. No i tu mamy więcej informacji, natomiast ja przejdę już do Polski. W Polsce przeprowadzono ostatnio 2 rewizje, podczas których zabezpieczono 48,5 tysiąca i 36 tysięcy euro. Jednym z podejrzanych jest osoba, na którą mógł być zarejestrowany Głos Europy i podejrzana jest o rozpowszechnianie informacji antyukraińskich. Według doniesień polskich mediów obywatel kraju został oskarżony o przekupywanie parlamentarzystów europejskich i tworzenie rosyjskiej strefy wpływów w Europie. No i co ty, Paweł, na to?
No tu jest pytanie od pana Trumpa, ciekawe kto z Polski tam był. Nie wymieniono, natomiast myślę, że jeżeli by się zaczęło szukać tego głosu Europy i tych filmików, to pewnie znajdą się tam ludzie, którzy występowali i pewnie mieli jakieś tam opinie, bo jak widać niemieccy politycy i holenderscy to sami się nagrali nawet, więc tu nie było co mają problemu. się wstydzić, nie? Co mają się wstydzić? W słusznej sprawie, tak. Są uczciwi, tak? Wzięli kasę, to tak. wiesz, Niestety, jakby były nazwiska, to pewnie też bym nie podał, bo to nie jest program o polskiej polityce, ale nie podali takich nazwisk, więc tu też nie jestem w stanie, nawet gdybym chciał wam tego powiedzieć, ale jak poszukacie, to pewnie znajdziecie. Tak, a my słuchajcie, przejdziemy sobie do ważnej informacji. Mamy dane, jeżeli chodzi o eksport i import za marzec. Pierwszy prequel, no i to, co się rzuca na początku w oczy, gwałtowny spadek importu. Według ekonomistów Hard Results sezonowy skorygowany import towarów znacznie spadł. Spadek importu w marcu wynosił 18%, jeżeli porównujemy rok do roku. Wszyscy rosyjscy eksperci są zgodni, że na dynamikę importu wpływają trudności płatnicze, które pogłębiły się po grudniowym dekrecie prezydenta amerykańskiego w sprawie wtórnych sankcji wobec zagranicznych banków za pomoc w dostawach wrażliwych towarów do Rosji. Trudności z płatnościami za import prowadzą do tego, że towary objęte szeregiem kontraktów nie są już faktycznie importowane do Rosji, dlatego nie są odzwierciedlone w statystykach. O ile rosyjski eksport można wyeksportować przed otrzymaniem płatności i jest to potem odzwierciedlane w statystykach, o tyle w przypadku importu podobne podejście jest prawdopodobnie niemożliwe. Wydaje się, że towar do Rosji wysyłany jest dopiero po otrzymaniu przez dostawcę zapłaty, a ponieważ w przypadku niektórych towarów zapłata jest utrudniona, a nawet niemożliwa, przepływ towarów do Rosji jest ograniczony. I teraz w ujęciu ostatnich danych z chińskiej służby celnej w marcu zauważalnie spadł eksport Chin do Rosji o 14%. Według tureckich statystyk turecki eksport do Rosji spadł o 37% w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku. Jeżeli spojrzymy na eksport spadł nieznacznie o 3%. Dynamika w porównaniu z marcem 2023 można powiedzieć jest stabilna, jednak tempo spadku eksportów osłabiło się w porównaniu z lutym. Tu Rosjanie się chwalą, że w lutym było gorzej w stosunku do marca, porównują miesiąc, i to też jest takie zabawne, porównują miesiąc dłuższy z krótszym. No zawsze marzec będzie lepiej wypadał niż luty, bo ma więcej dni, ale okej. Natomiast pomagają na pewno, jeżeli chodzi o eksport, utrzymanie tego eksportu, czyli ten spadek o 3%, pomagają wyższe ceny ropy naftowej, choć tak jak wczoraj mówiłem, pojawiły się dosyć duże problemy z produktami, które od marca są częściowo niewysyłane, czyli jeżeli chodzi o benzynę, są wysyłane tylko do części krajów tej Unii Euroazjatyckiej, natomiast w przypadku diesla mamy ograniczenia, przy czym największy taki spadek dopiero nastąpi w kwietniu. Widzimy też również, że Rosja zwiększyła wolumeny sprzedaży surowej ropy, no i tam mamy wzrost o 400 tysięcy baryłek przy spadku produktów o 200 tysięcy baryłek, tak? A więc tutaj firmy na tym ogólnie tracą, natomiast nie jest to jeszcze aż tak odczuwalne. No i tutaj to, co pomaga na pewno, jeżeli chodzi o te dane eksportowe, no to cena średnia ropy, która wyniosła w marcu $70 za baryłkę, uwzględniając koszty transportu poza Rosję, wobec 68 w lutym, a więc tu widzimy poprawę, jeżeli chodzi o ceny. No i tutaj dzięki obniżonemu importowi nadwyżka w tym momencie handlu tym zagranicznym wyniosła ponad $16 miliardów. No i okej. I zmieściliśmy się znowu w 20 minut, Pawle.
Więc ja proszę Ciebie o drugi człon hasła. Ja tylko sobie włączę tu maila. Słuchajcie, bądźcie gotowi. Paweł podaje. Kolor. O. Chciałeś łatwo, to jest łatwe. Bardzo łatwe. Mam nadzieję, że Wam się uda. Życzę szczęścia wszystkim. I jeszcze raz dziękujemy serdecznie za obejrzenie materiału w całości. Bardzo doceniamy. Jesteście wspaniali. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, a chcecie oglądać więcej tak ciekawych informacji, zapraszam do subskrybowania kanału. My widzimy się po południu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.